Dzień dobry, witam moich słuchaczy, moich podglądaczy, moich widzów, moich subskrybentów, miłośników i moich wrogów. Kolejny vlog, kolejne przemyślenia, kolejny filmik prosto z pola boju. Tym razem, jak widzicie, jest to filmik z samochodu. Jestem w mieście, chwilę muszę poczekać muszę poczekać akurat do wizyty, którą mam umówioną, i postarałem się to wykorzystać do nagrania właśnie krótkiego tutaj filmiku, który można będzie gdzieś tam opublikować. Więc cóż, zaczynamy. A dzisiaj poruszę temat, którego nie powinienem poruszać, który wywołuje zazwyczaj bardzo duże emocje, skrajne emocje od tej strony do tej strony, bo taki właśnie powinien być, taki jest jego cel. A tym tematem jest polityka. Polityka, która nas wszech i obec otacza, która zdawałoby się, że ma na nas jakikolwiek wpływ, realny wpływ. Więc większość z nas, przynajmniej ze znajomych, nie znających tak naprawdę metodyki, jakimi rządzi się ten cały świat, w jaki sposób jest zarządzany ten cały świat, zasób ludzki, poświęca zbyt dużo czasu polityce, która tak naprawdę jest tylko i wyłącznie narzędziem. Jest to narzędzie tylko i wyłącznie, podobnie jak wiele innych narzędzi socjotechnicznych do właśnie zarządzania zasobem ludzkim. Wybory wszelkie jakieś tam afery polityczne, to wszystko absorbuje ludzi, zajmuje ich czas, darmo ten czas jest poświęcany na takie właśnie właśnie bzdury. I cóż, i w tym zamiast tracić energię właśnie na tego typu rzeczy jak polityka, analizowanie tej polityki, no warto jednak by było to w jakiś inny sposób spożytkować. Tak więc, tak jak powiedziałem, nie warto tracić energii na takie bzdury, jaką jest polityka, na takie bzdury, jakimi jest religia. To są tylko i wyłącznie narzędzia do rozproszenia, do tego, żeby trzymać w ryzach tutaj całe to statko, całe to społeczeństwo. Także tak to z mojej strony, ja to w ten sposób przedstawiam. Hermetycy, którzy zarządzają całą tą akcją, całym wszystkim wokół nas tak naprawdę, oni doskonale wiedzą, tak? W jaki sposób do tego podejść, w jaki sposób to ludziom przedstawić. I to, czy ty będziesz głosował na jakieś tam PiS, PO, czy jakichś konserwatystów, republikanów, nie ma to najmniejszego znaczenia. Znaczenie jest na poziomie kosmetycznym. Dla nas, jako ludzi, praktycznie żadnym. Znaczenie ma to jedynie dla tych ludzi, którzy są tam w tej polityce. I
teraz tak, jeżeli ktoś dostał się, dajmy na to, jako, nie wiem, jakiś tam przedstawiciel tej władzy, poseł, czy tam jakiś inny wynalazek, to daje mu to pewne możliwości, pewne profity. Zwłaszcza teraz. To są szczęśliwcy w pewnym sensie, ale z drugiej strony też nieszczęśliwcy. Dlatego, że najbliższe 2 lata resetowe, które zweryfikują społeczeństwo, będą latami takimi bardzo intensywnymi. I teraz dostając się na taki stołek właśnie posła, czy tam jakiegoś innego zasrańca, ci ludzie dostają jakby darmowe utrzymanie, dostają jakby doładowanie do tego, żeby po prostu przetrwać ten trudny okres. Przetrwać za nasze pieniądze, przetrwać po prostu ten trudny okres. Nawet przełączając się na minimalizm, będą mogli tego dokonać dużo łatwiej niż na przykład my. My, ludzie, którzy musimy, no niestety, często zarobić te pieniądze, tak, w jakiś sposób, jeżeli nie mamy innych sposobów na życie, tak, czyli musimy mieć pieniądze zarobić te pieniądze, musimy myśleć, gdzie można zarobić, a niestety najbliższe lata będą raczej takimi latami, gdzie będzie stopniowo coraz trudniej zarobić te pieniądze. Bynajmniej dla przedsiębiorców, bynajmniej dla właśnie takich małych i średnich przedsiębiorców. I to właśnie ta polityka jest jakby szansą, tak? Jeżeli ty dupniesz biznes i wejdziesz do takiej polityki, masz na 2 lata wyjebongo tak naprawdę, tak? Masz na 2 lata utrzymanie i 2 lata, czy tam 4, nawet nie wiem, jakie tam są te kadencje, chyba 4, tak? Czy na jakiś tam okres masz to utrzymanie, możesz w tym czasie już przygotować coś, co pozwoli ci się na przedłużenie twojego jakby, naładowanie twoich akumulatorów na następny okres. Tak więc tak to mniej więcej wygląda z pryzmatu, z realnego pryzmatu. My musimy niestety zapitalać, musimy myśleć, skąd tu wziąć, zdobyć pieniądze, musimy również główkować, tak, poświęcać swoją energię, czas, często nawet i życie, tak. Bardzo często tak jest, że ktoś traci życie przez to, żeby, nie wiem, zarobić te parę dolarów, czy tam parę marek, czy nie ma marek, parę euro, czy parę złotych, tak. Także tak to mniej więcej wygląda. Tak więc polityka to jest tylko taka nakładka, takie przedstawienie, teatr dla mas, jest tam paru aktorów, kto się dostał na aktora, ma jakieś profity, kto się nie dostał, to zapierdala, za przeproszeniem, ciężko w pocie czoła i to po prostu tak jest. Oni nie mają tak naprawdę żadnego wpływu, żadnym tam von der Leyen, czy tam jakiś Tusk, czy inny wynalazek. Oni wykonują tak naprawdę, wykonują agendy, wykonują to, co im każą hermetycy pośrednio. Często nawet nie wiedząc, dlaczego tak robią, kto jest ich mocodawcą i po prostu, no, nieświadomie, tak? Często nieświadomie, ale za to, że żyje im się wygodnie, pogrążają właśnie w ten sposób nas. Także na tym polega prawdziwa polityka. I tutaj proszę mi nie mówić, że jakiś Klaus Schwab, bo napisał jakąś tam zasraną książkę, czy tam jakiś inny psychopata, Trudeau, czy jeszcze Macron, czy jakiś tam inny Trzaskowski, oni mają jakikolwiek realny wpływ. Niestety, nie mają. Często im się wydaje, że mają tylko wpływ,
to jest taka fekaloplastyka. To jest taka fekaloplastyka, czyli rzeźba w gównie, w której im się wydaje, że cokolwiek robią, a tak naprawdę hermetycy, którzy zarządzają tym całym Bangladeszem, doskonale wiedzą, w jaki sposób wpłynąć na to, żeby oni wykonali dokładnie to, co oni chcą. To, co oni chcą. I wszystkie drogi tak naprawdę prowadzą do Watykanu. Z której strony nie spojrzycie, to Watykan blisko. Czy jeden, czy drugi, czy trzeci, on gra rolę antysystemowca, czy tam gra rolę lewackiego jakiegoś tam sześciokolorowca. Okazuje się, że za chwilę klęczy na kolankach i bije głową przed jezuickimi pomysłami. To po prostu wystarczy średnio inteligentny człowiek, żeby połączyć kropki i to po prostu wyciągnąć to, co przed chwilą powiedziałem. Więc tak to jest z tą polityką. Nie poruszam tego tematu, bo to jest temat, który nie warto poruszać. On naprawdę nic nie wnosi, kompletnie nic nie wnosi. Zresztą wkrótce, w roku 2025, według agent, nastąpi zmiana znowu z tego całego męczącego społeczeństwa tematów sześciokolorowych i tym podobnych. Nie mogę tutaj też pewnych rzeczy mówić, jest mi ciężko po prostu mówić, tak, żeby czegoś za dużo nie powiedzieć, żeby po prostu nie zostało to zablokowane, albo z drugiej strony źle zrozumiane. Więc wybaczcie mi, że czasami się zachowuję, jakby mi słów brakowało, ale to jest wszystko przez tą analitykę wewnętrzną, która jakby cenzurę, tak? Cenzurę wewnętrzną, którą tutaj muszę stosować. Tak więc wracając do tematu, za chwileczkę w roku 2025 jest planowane jakby zmiana wszystkiego upside down, do góry nogami, więc ci, którzy byli w tej chwili na górze, spadną na dół, a ci, co byli na dole, spadną do góry, czyli tak zwane wahadło. Hermetycy dokładnie wiedzą, w jaki sposób to robić, w jaki sposób zarządzać tym zasobem, żeby to miało zgodność z prawami tutaj z życia, prawami natury, naturalnymi prawami, które oni do tego świetnie wykorzystują do zarządzania tym całym zamieszaniem. Zamieszaniem zresztą wywołanym celowo. Zobaczcie, co się dzieje. Dzieje się to, że są jakieś tam protesty, sztucznie oczywiście wykreowane. Ludziom się wydaje, że ojej, już ludzie wychodzą na ulicę, będzie wspaniale, oni walczą o wolność i tak dalej, i tak dalej. Nie, to jest wszystko celowo zaplanowane, celowo kontrolowane po to, żeby wywołać niepokoje. To muszą być niepokoje, musi być stres, muszą być przerwy, musi być umęczenie przede wszystkim społeczeństwa. Tu chodzi o to, żeby umęczyć do tego poziomu społeczeństwo. Politycy, wszyscy mają być zmęczeni. Wszyscy, włącznie z politykami, żeby w jednej chwili zrobić upside down, do góry nogami, żeby ludzie sami zechcieli wprowadzić ograniczenia, żeby ludzie sami chcieli wprowadzić kontrolę nad sobą. Umęczone społeczeństwo przyjmie wszystko i zaakceptuje wszystko. I o to tylko tu chodzi. I o to tylko tu chodzi. Nie chcę tutaj wchodzić w żadne tematy religijne, bo to nie jestem zwolennikiem tego, a absolutnie mnie nie interesują jakieś wywody religijne.
Nie jestem ani tutaj za jedną, drugą czy piątą religią, wiarą i tym podobnymi rzeczami, ale wkrótce ukaże się nam nowa religia właśnie w 25 roku, związana właśnie z tym, że większość ludzi już odchodziła od starych tych właśnie systemów religijnych. I hermetycy, którzy tym wszystkim rządzą, oni musieli wymyśleć coś, co zadziała w taki sposób, co będzie skutkowało później powrotem do tej religii. Czyli wiadomo, jeżeli są niepokoje, wojna, jest stres, ludzie co robią? No, pierwsze to na kolanka i jak trwoga to do Boga. I oni doskonale o tym wiedzieli. Dali jakiś tam okres tym, nie wiem, sześciokolorowcom, tym wszystkim wariatom, tym wszystkim zamieszkom i tak dalej, tylko i wyłącznie po to, żeby umęczyć społeczeństwo, a umęczone społeczeństwo później wróci bardzo szybko do starych wartości, czyli do starych wartości watykańskich, tak? I jezuici bardzo dobrze to rozegrali, bardzo dobrze to wiedzą, że w ten sposób będą mieli owieczki na następne kilka, może nawet kilka wieków. W ten sposób. Bynajmniej na dłuższy czas. Także to jest cała metodyka. Do tego jest też właśnie potrzebna polityka. To ta właśnie polityka, którą większość z was się rajcuje, a tak naprawdę jest to po prostu jedno z wielu narzędzi do tego, żeby zapanować, złapać za ryj całe to nasze ludzkie społeczeństwo. Także już na sam koniec, jadę za chwilę, kończy mi się czas. Dziś z samochodu, coś odmiennego. Wcześniej mieliście mnie tylko z lasu praktycznie. Staram się nagrywać z lasu, bo to też ma swoje jakieś takie uroki, że jestem jakby kojarzony z lasem, ale również w moim portfolio będą tutaj się pojawiały, na moim kanale będą tutaj się pojawiały relacje właśnie tego typu, właśnie z ulicy, z miasta, bo jestem akurat w mieście, gdzieś tam z jakiejś trasy, także będę starał się to urozmaicać. Także kończę temat polityki i w tym przypadku myślę, że już nie będziemy do tego wracać. Nie będę już do tego wracał, ani do polityki, ani do religii więcej. Jest bardzo dużo fajnych tematów, które można poruszać i nie trzeba się babrać w jakichś tam tematach, które są tak naprawdę dla nas nic nieznaczące, nic nie wnoszące. No cóż, wysłuchaliście mnie, jeśli mnie wysłuchaliście, to jest mi miło. Czekam na wasze komentarze, serdeczności, posyłam serdeczności, czułości i do następnych, zapraszam do następnych moich vlogów i życzę wam dużo mądrości przede wszystkim i zajmijcie się sobą, nie polityką, nie religią, zajmujcie się sobą, tym co macie wewnątrz, tym co jest koło was bezpośrednio i to na pewno wyjdzie nam wszystkim na duży plus. Bye!